Maikei Prime to pełnoklatkowy filmowy obiektyw chińskiego producenta Maikei. Jest to wersja 85 mm z maksymalnym światłem T2.1 i minimalnym światłem T22. W zestawie oprócz obiektywu znajdziemy też kartę gwarancyjną, podpórkę do obiektywu, ściereczkę do czyszczenia obiektywu. Znajdziemy też podkładki do ustawienia back focusa razem z instrukcją, jak to zrobić. Zestaw narzędzi, czyli klucz krzyżakowy typu Philips i mały Torx. Jest to już drugi obiektyw, który testuję od tego producenta i pierwszy zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie, zresztą ten generalnie również. Dlaczego? Zobaczcie. Obiektyw zbudowany jest bardzo solidnie. Mamy tutaj w zasadzie tylko metal, prawdopodobnie aluminium i szkło. Logo marki mamy w kolorze białym, natomiast podziałkę, jeżeli chodzi o dystans, ostrości i przesłonę, mamy w kolorze żółtym, co nadaje mu naprawdę bardzo fajnego charakteru. Jego budowa jest bardzo prosta. Mamy tutaj tak naprawdę tylko dwa pierścienie, jeden od ustawiania sobie przesłony, natomiast drugi od ustawiania ostrości. Pierścień od ostrości chodzi bardzo delikatnie, jest wyczuwalny taki bardzo minimalny opór. Generalnie nie będzie problemu, żeby żaden follow focus nie poradził sobie z tym oporem. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się go nastawia. Z kolei pierścień od przysłony chodzi troszeczkę mocniej. Co jest zaletą, bo możemy być pewni, że nie przestawimy sobie go przypadkowo tam dotykając palcem, on nie ruszy. Musimy troszkę siły jednak użyć i wtedy możemy ustawiać sobie tą przesłonę. Obiektyw oferowany jest z różnymi bagnetami pod różne systemy. Ja wybrałem system Canon EF, dlatego że jest on w moim przypadku najbardziej uniwersalny, bo mogę go podłączyć zarówno do swojego Blackmagica 6K Pro, jak i do swoich Sony FX3, FX30 z użyciem odpowiedniego adaptera. No właśnie, adaptera. Maikei przysłał mi również adapter, o którym opowiem troszeczkę później. Jest to bardzo fajny adapter z możliwością umieszczenia w nim filtrów typu drop-in. Obiektyw ten jest ostry i daje nam bardzo fajny, przyjemny, plastyczny obraz. Generalnie nie jest to taki obraz chirurgiczny, tylko troszeczkę taki właśnie miększy, bardziej organiczny, taki obraz po prostu żyjący, tętniący życiem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak radzi sobie ten obiektyw, no to zabieramy go na zdjęcia. Zapraszam. Jeżeli chcielibyśmy na nim stosować filtry, to tutaj dobra wiadomość, bo średnica gwintu na filtry wynosi 82 mm, czyli generalnie jest to taki bardzo popularny standard, bardzo popularny rozmiar i nie będzie problemu z doborem filtrów właśnie nakręcanych na obiektyw. No i przychodząc z takim obiektywem na plan, zdecydowanie wyglądamy już bardziej profesjonalnie niż z jakimś zoomem. Wiadomo, no, coś za coś. Jest to obiektyw filmowy, jest to stałka, czyli generalnie musimy świadomie korzystać z danych ogniskowych i świadomie dobierać je pod konkretne sceny. Natomiast odwdzięcza się to bardzo fajnym, tak jak mówiłem wcześniej, plastycznym obrazem, z którym możemy wiele zdziałać w postprodukcji. Maikei Prime 85 mm, jak już wspomniałem, jest to filmowy obiektyw. Co to oznacza, że on jest filmowy? Najważniejszą opcją w filmowych obiektywach jest światło. Światło podawane jest ze współczynnikiem T, nie F. Czyli tutaj mamy pewność, że biorąc każdy inny obiektyw ze współczynnikiem T i ustawiając go na tą samą światło siły, czyli na przykład powiedzmy T2.1, wiemy, że każdy obiektyw będzie dokładnie tak samo jasny. Z indeksem F no nie wygląda to już tak kolorowo, natomiast z indeksem T mamy tą pewność, że każdy obiektyw ustawiony na tą samą wartość przesłony będzie miał tyle samo światła. Kolejną ważną cechą obiektywów filmowych jest to, że ma on pierścienie do ustawiania ostrości i przesłony przystosowane do działania z systemami follow focus, czyli możemy na nim położyć zębatkę. Jest to zębatka ze skokiem 0,8, czyli taki najbardziej popularny standard i dzięki temu wtedy możemy sobie za pomocą jakichś dodatkowych urządzeń dużo łatwiej, precyzyjniej tym fokusem sterować. Kolejną ważną cechą obiektywów filmowych jest to, że mają one zębatki i od przysłony i od fokusa na dokładnie tym samym poziomie. Oznacza to, że przykładowo jeżeli pracujemy na gimbalu, czy nawet na statywie i mamy podpięty do niego system follow focus, to zmiana obiektywu na inną ogniskową nie będzie skutkowała tym, że trzeba będzie przestawiać generalnie ten follow focus. Wyjmujemy stare szkło, zakładamy nowe
I to wszystko nam pasuje. Wszystko jest na tym samym dokładnie miejscu. No to trochę parametrów technicznych. Jest to obiektyw filmowy zbudowany z 14 elementów w 8 grupach z maksymalnym światłem T2.1 i minimalnym światłem T22. W tym przypadku przy ogniskowej 85 mm minimalna ostrość jest łapana przy 85 cm. Pierścień od ustawiania ostrości obraca się nam o 330 stopni, czyli jest to bardzo precyzyjny zakres, gdzie możemy sobie bardzo dokładnie określić to, gdzie chcemy mieć tą ostrość. Dodatkowo na pierścieniu mamy oznaczenie dystansu ostrości podane i w systemie metrycznym, i w systemie calowym. Kąt widzenia tego obiektywu w połączeniu z matrycą pełnoklatkową to 29,5 stopnia, natomiast w połączeniu z matrycą typu APS-C czy Super 35 to 19,2 stopnia. Jest to więc dosyć wąska ogniskowa, wąski obiektyw, który świetnie sprawdzi się zwłaszcza przy portretach, zwłaszcza tam, gdzie musimy pokazać troszeczkę takie węższe plany. No to wróćmy na chwilkę do tego adaptera, który dostałem razem z obiektywem Mic-A. Jest to adapter właśnie magnetowy z magnetu Canon EF do systemu Sony E. Jest to bardzo ciekawy adapter, dlatego że mamy możliwość tutaj umieszczania filtrów. No właśnie, i to jest genialna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że możemy chronić raz, że naszą matrycę, jeżeli umieścimy tutaj na przykład filtr normalny, po prostu przeczysty filtr, jakiś polaryzacyjny, czy jakiś po prostu UV, no to mając go w tym adapterku, możemy wtedy ochronić naszą matrycę przed uszkodzeniami czy jakimiś zabrudzeniami. A to, co jest dla mnie jeszcze lepsze w tym filtrze, to to, że możemy w nim zastosować filtr Variable ND, czyli filtr ND o zmiennej gęstości. Montując ten filtr bezpośrednio w adapterze, a nie na obiektywie, nie musimy tego filtra ciągle przekręcać, kiedy zmieniamy obiektyw, kiedy zmieniamy na inną ogniskową. Jakikolwiek obiektyw zamontujemy, to filtr mamy cały czas generalnie już jakby zamontowany, powiedzmy, w tym adapterze. Adapter posiada też złącze USB typu C, prawdopodobnie do jakiejś aktualizacji oprogramowania tego adaptera. W moim przypadku jest to niepotrzebne, bo używam z nim tylko i wyłącznie szkieł filmowych, czyli takich, które nie mają żadnej elektroniki. Na adapterze mamy też przełącznik do autofokusa, opartego albo o detekcję fazy, albo o detekcję kontrastu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego obiektywu, no to śmiało napiszcie w komentarzach pod tym filmem, ja postaram się na wszystkie odpowiadać. No i oczywiście, jeżeli ten film spodobał Wam się, jeżeli chcecie widzieć więcej takich treści, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie po sobie jakiś znak właśnie w postaci komentarza czy łapki w górę. I do zobaczenia w następnym filmie. Siema!